Polaków tam jest dużo i większość to są reemigranci, czyli ci po przejściach, tak jak ty, Kanada, Ameryka. I dobrze, znaczy dobrze, że uciekli z tego syfu komunistycznego, bo wyjechali z komuna i nagle się okazuje, że jeszcze większe bagno się wbili. Polak Polakowi wilkiem. Ta zawiść u nas to jest cecha wredna narodowa. Kup sobie szersze auto w Polsce, szersze opony, już ci będą ryć, a skarma, a złodziej, a nakład. Nie widzą, że po 14-16 godzin zapierdziela. Jestem patriotą, narodowcem i kocham ojczyznę, ale państwa nienawidzę. Generalnie uciekaj do Latynoameryki. Masz spokój, bezpieczeństwo, pełny luz, blues. Nareszcie poczujesz, co to jest wolność osobista. Każdy robi co może. To jest ta wolność, ta suwerenność. No bo nie ma urzędu skarbowego, nie ma sanepidu, etc. Nie chcę mi się mówić. Wrócić do Ameryki Łacińskiej, czy już na dobre zostać w Polsce? Ja nie planuję, ja pragnę, ja tęsknię. Polska się zmieniła, jest piękna, jest cudowna. Ja tego nigdy nie zaprzeczę. Tylko życie tutaj to jest... Witamy na kanale Polacy w Ameryce Łacińskiej. Dzisiaj mamy kolejnego gościa. Osobę, która nie zaczęła może tak wcześnie zwiedzać Ameryki Łacińskiej jak Cejrowski, ale podobno zaczął pić yerba mate 3 lata przed nim. Januszu, witamy na kanale. Hola, ¿cómo está? Witam wszystkich miłośników twojego programu. Januszu, ile masz lat i skąd jesteś z Polski? No już niestety PESEL jest nieubłagany, nabiło mi na licznych 67. Jestem góralem Podbeskidzia, ze stolicy, z Bielska-Białej. Kiedy wyjechałeś z Polski po raz pierwszy? To było tak dawno, 90 bodajże 4 rok chyba. No zaskoczyłeś mnie, 94, tak. Oczywiście polecieliśmy do Brazylii ze wspólnikiem w ramach, że tak powiem, negocjo. Chodziło o skóry, o import do Polski. I niestety ten pobyt musieliśmy zamienić po 4 miesiącach nieudanego rozeznania na Argentynę, bo było tak, albo wracać, albo być. Ja zobaczyłem, jak już jestem tak daleko, tyle tysięcy kilometrów. Nawiązaliśmy tam kontakt poprzez znajomych do znajomych, jak zwykle długość języka za przewodnika. Ludzie mówią z otwartym sercem, przylatujcie do Argentyny, mamy więcej skór lepszych niż Brazylia i tak dalej, więc decyzja ze współpracującymi przyjaciółmi w Warszawie z firmą, która miała być import robić, ja byłem tam jako przedstawiciel, więc przenieśliśmy się do Argentyny i tu nastąpił wybuch mojej wielkiej miłości podczas pobytu, tam zakochałem się po prostu, pozytywnie jak to mówią, zakręcony, bo to moja miłość i tęskniłem, kiedy ja pojadę do mojej ukochanej Argentyny. Ale to zakochałeś się w kobiecie czy w kraju? W Argentynie, w Latynoameryce, w ludziach. Po prostu odnalazłem tam moje dzieciństwo, gdzie jeździłem do rodziny bardzo wysoko w góry, w Żywieckie, prawie na granicę czesko-słowacką, gdzie były swego czasu domy otwarte, gdzie mogłeś wejść, napić się mleka, nie tylko wody, mogłeś wszystko. Ludzie nie byli wilkiem dla siebie. I to echo tej dawnej góralszczyzny, bym tak powiedział, tego serca jeden do drugiego, bo nie wiem, czy wiecie, nie wiem, czy mnie górale słuchają, to potwierdzą, bo ja zawsze mówię prawdę. Jeżeli góral pojechał gdzieś w jakichś sprawach, gdzieś dalej i nagle na przykład idzie burza, a ludzie patrzą, chłop się nagrabił, ściana, suszy, no wiadomo, że przyjdzie burza, mu zaleje. To mu sąsiedzi posprzątali. Zwieźli do stodoły, upchali, ściana, wszystko. On to potem podziękował, odrobił. Czy przy zbiórce ziemniaków, czy... I tak ludzie żyli, godnie, po ludzku. I tą atmosferę tych ludzi odnalazłem, a zakochałem się przede wszystkim nie hijo de españoles, hijo de alemanos czy italianos, tylko właśnie w tubylcach, w tuziemcach, w Indianach, gdzie oni żyją gromadnie. Specyfika jest argentyńska, nie chciałbym się rozgatywać. Oni po prostu żyją rodzinnie, mają dużo dzieci, te dzieci kolorowo ubrane, śniadolice, przepiękne, ludzie są otwarte serce. Hijo de españoles, hijo de italianos, Argentyńczycy biali, bo biała jest Argentyna, już tacy nie są. Będzie chodził, Romeo i Julia, gitary, szalał, zakochany, spłodzi dziecko i ciao, tałego i szuka nowej.
Janusz, w Niestety. takim razie dopytam się może takich ogólników, zanim z powrotem wrócimy do Argentyny. Więc w Ameryce Południowej, jakbyś miał wymienić, w których krajach mieszkałeś, to jakie to są kraje? Brazylia, Argentyna, gdzie dalej? No byłem takim poniekąd nomadem, gdzieś dłużej, gdzieś krócej, więc najdłużej byłem w Argentynie, potem byłem drugi raz po 10 latach, teraz trzeci raz, więc jeżeli wymienić te kraje tylko z Latynoameryki, to była Argentyna, Brazylia, byłem również, przyjemność miałem troszkę w Urugwaju być kilkanaście razy, przecudowny układ, bardzo ciekawy kraj w ogóle, gdzie w zasadzie siedzą miliarderzy, tak mówię szczerze, miliarderzy to jest coś niesamowitego, ci spokój, ale też i specyfika. A rzucił mi los negocjo, opowiem, bo to jest właśnie bardzo ciekawe w Argentynie, co mnie spotkało, jak ja mówię, spotkanie 3. stopnia. No i oczywiście teraz, jak w 15 roku poleciałem, w 16 na przełomie, to była Kostaryka, przecudowny raj na ziemi, czyli ta Szwajcaria Latynoameryki. No ale z uwagi na troszkę mnie negocje nie wyszło, nie ułożyło się, koszty są zupełnie inne niż gdzie indziej, więc przyjaciele z kolei, którzy tak nomen trochę prywaty mamy wspólnych, jak się okazuje, znajomych, prawda, mnie namówili, dawaj, bo tak ich odwiedzałem, dawaj tu do Panamy się przeprowadzaj, więc po prostu się przeprowadziłem do Panamy, ale też odwiedzałem, szukałem miejsca, gdzie się osadzić, więc wylądowałem również w Ekwadorze u Ryśka, pozdrawiam Ricardo. No i tak jak mówię, trochę nomadziłem, bym tak troszkę brzydko powiedział, byłem takim nomadem. I Kolumbia. Kolumbia, no coś niesamowitego, bo zakochałem się w mieście, które nazywa się Cartagena. Gdybym miał tak z tych miast, które obejrzałem, to mogłaby to być taka wizytówka, stolica dla wszystkich państw tej Ameryki Środkowej, Łacińskiej. Dlaczego akurat Kartagena? Sam mówisz, jakbyś miał to jedno miasto wybrać w Ameryce Łacińskiej, to Kartagena. Dlaczego Kartagena? Bo Bogota nie ma w Kolumbii, stolica nie ma tej atmosfery, bo to jest pomieszanie. Sfera nowoczesna, nie pamiętam jak się półwysep nazywa, turbonowoczesny, czyli wieżowce taki mały, Dubaj, jak ja zawsze w skrócie mówię, że ktoś ma wyobraźnię, czyli 60-80-piętrowe hotele wieżowce z basenami na górze, na połowie i część stara z wielką, potężną twierdzą, potężną. Ta cała Śródmieście, ten słynny plac z zegarem, który oczywiście tam okoliczne dyskoteki, butiki, to wszystko nocą tętni, to jest coś niesamowitego. No wiadomo, ten luz, to wszyscy, którzy mieszkają razem w Ameryce, nas oglądają, to wiedzą, że to jest ten luz, to jest ta właśnie wolność, ale zachwycałem się tą architekturą, tym utrzymaniem, tą czystością przede wszystkim. No coś pięknego, polecam wszystkim, jeżeli ktoś, ja wiem, że każdy ma zdanie subiektywne, to sobie zdaję sprawę, każdy gdzieś, ale naprawdę z kim nie rozmawiałem, to był, Cartagena jest cudownym miastem i chciałem usiąść pod Cartageną na Playa Bianca, czyli na Białej Plaży. Tam teraz budują chyba najładniejszy ośrodek, taką gated community, ale taką olbrzymią, znasz to. I od nas jest to niecała godzina przelotu z Panamy i właśnie chcemy tam polecieć się przyjrzeć, ponieważ no, skoro faktycznie to będzie najładniejsza w Ameryce Łacińskiej, no to warto rzucić okiem, jak to wygląda. Noż może jakąś inwestycję zrobić albo coś. Serca ci życzę, jedźcie i zwiedzaj. I od razu zarezerwujcie sobie czas, rezerwę, żeby zostać w Cartagenie chociaż z tydzień. Janusz, myśmy akurat w Kartagenie byli i to bardzo wiele razy, stąd też Kartagena dla nas nie jest czymś nowym i Kartagenę znamy bardzo dobrze, ale dla słuchaczy wytłumaczę, na czym polega, że to miasto jest takie inne od tych innych. Otóż jest to taka mieszanka, centrum Starego Miasta to w ogóle jest UNESCO. No to prawie, nie wiem, 1/4 miasta to jest to stare UNESCO, ma naprawdę taki charm, taki Splendor, vibe, splendor, dokładnie. I zaraz są wieżowce, które mają kilkadziesiąt pięter na tym półwyspie i tam Sheratony i te inne są, stąd też
dla każdego, kto co lubi. Można mieszkać i tam, i tam. I jeszcze mają niesamowite wyspy, na które akurat zawsze warto tam skoczyć, bo to już jest to Wybrzeże Karaibskie, taki zupełnie inny styl życia i też takie typowe wakacje. Oni wszystko mają w takim bardzo małym terenie zgromadzone. I wracamy w takim razie do Argentyny, bo tam chyba spędziłeś najwięcej czasu, prawda? Zgadza się, zgadza się. No taka bieda, że tak dobrze żyją. No, cud świata. To tak zawsze przyrównywałem, jak ktoś mnie atakował, bo Polacy ulegają propagandzie telewizyjnej. Więc tam bieda, ta twoja Argentyna. Ja skakałem do oczu, bo moją miłość musiałem bronić. I ludziom odpowiadałem tak, to statystycy w Europie i w świecie też nie mogli dojść do tego, jak to jest, że Polak zarabia statystycznie 1500-2000 zł, a wydaje 5. Bo my umiemy zakombinować, my umiemy tak i jakoś najwięcej Mercedesów to w Polsce oprócz Niemiec jeździło i tak dalej. No bo Polacy mamy spryt, mamy myślenie i tak dalej, a nie jesteśmy tak na łatkę przypinają, że tylko Polak to złodziej, pijak i nieudolny. Mamy być narodem dumnym, z podniesionym czołem, to my Ameryce wszystkie mosty wybudowaliśmy jako inżynierowi, to myśmy w Peru wybudowali kolej i tak mógłbym przez godzinę opowiadać, a nam tylko zepchnęli biedną Marię Curie-Skłodowską i Kopernika, bo jakby mogli, to też by ich poddywansowali. Ale wracam do Argentyny, bo przepraszam, jestem małomównym góral, jak żartuję grubiańsko zawsze i tak dalej. Jestem w Argentynie, ja już ściągnąłem tutaj z Podbielska, z Łodygowic, główny technolog od skóry przyleciał, oczy otworzył, jak zobaczył technologię i poziom pracy, bo też miał w głowę wbite, trzeci świat, Latynoameryka. Jak wszyscy zresztą do dzisiaj w większości. No niestety, bo nie pokazuje się prawdy, co mnie bardzo boli. Wiedza Polaków to jest tam gdzieś Maradona, co tam jeszcze wymyślił? Messi. No teraz Leo, no tak, teraz Messi, ale kiedyś to Maradona, tango, no i co? No i nic nie, no i Falklandy, nie? Falklandy, czyli taki wrzut na dupie w sumie Anglików, bo jak popatrzy człowiek na mapę, to co oni tam robili. I to jest mój komentarz. Dziady anglosaskie, ale wracam. I prawnik nam załatwił wejście do pani prezydentowej. Jesteśmy u pani prezydentowej, mówię, może się uda bez kombinacji polskich ciągle pod górkę, bo komunizm nas zaprawił w takich bojach. Rozmawiamy, wspaniale nas przyjęła, nie od tej strony frontalnej, tylko jest drugie wejście od ogrodu. No i była bardzo ciekawa Polski w ogóle, historii, wypytywała bardzo długo o różne rzeczy, a ja już wcześniej odezwała się dowiedziałem, bo dlaczego ona takie miała zainteresowania, bo nie wiem, czy też wszyscy wiedzą, nawet którzy mieszkają, jej mama przyjaźniła się z mamą Polaka, który był prezydentem Kostaryki. Teodore Picado Michalski się nazywał, Polak wspaniały, który postawił na nogę właśnie Kostarykę. Bo to on w 1946 roku został prezydentem Kostaryki, więc pogoni tych wszystkich z tymi szarpami generałów poszli won, po co pieniądze wydawać i postawił pieniądze, budżet na co? Na naukę. Zlikwidował analfabetyzm i na zdrowie. Dlatego jest tak wysoko przed wszystkimi innymi krajami z przodu Kostaryka. Tak stała się Szwajcarią. To jest taka historia, niezaprzeczalne fakty. Ale Janusz, ja słyszałem, że w Ameryce Łacińskiej to nie jest tylko jedna Szwajcaria, tam są dwie. Wspomniałeś akurat o Kostaryce. Ja akurat nie słyszałem, że to jest Szwajcaria, ale ja zawsze słyszałem, że ta Szwajcaria w Ameryce Łacińskiej to jest właśnie w Argentynie. Bariloche, znasz to może? Oczywiście, że znam, ponieważ tak mnie życie się złożyło, że zaprzyjaźniłem się w Mar del Plata mieszkając. To jest jakieś 800 kilometrów od Buenos Aires, nad oceanem, przecudowne miasto, jak wspominałem, jedno z największych kasyn świata w ogóle. Miasto ma jakieś 600 000 stałych ludzi, ale jest po prostu wymarłe. Jest wymarłe, bo na lato właściciele wracają do tych wieżowców, do tych budynków i jest około 4-5 milionów ludzi. I zawsze mówię, jak to jest możliwe? Ruszają wszystkie bary, restauracje i da się. No bo nie ma urzędu skarbowego, nie ma sanepidu, etc. Nie chcę mi się mówić. Widzę piękny uśmiech na twarzy. Bariloche po prostu jest to stolica zimowa, to jest kurort olbrzymi, zimowa
i zaprzyjaźniłem się u mnie w Mar del Plata z człowiekiem, który miał 2 dyskoteki, Chocolate Uno, Chocolate Dos właśnie w Bariloche. I on strasznie nienawidził zimy. I on tam na tą zimę nie chciał jechać. A ponieważ żeśmy rozmawiali, jestem rozrywkowy, człowiek mówi, góral, Polako, jedź mi tam ten biznes przypilnuj, nie? Wylądowałem w Bariloche. I teraz to jest ciekawe. To miasto było budowane przez Niemców, wykupili tereny na własność. Zresztą Polska, przedwojenny rząd też wykupił w Argentynie, w rejonie Misiones, tam gdzie są słynne kataraktas, ponad 260 cudownych, ale przecudownych, to jest 8 cud świata wodospadu. Tam jest między innymi miasteczko, nazywa się po polsku Wanda. Nie Wanda, Wanda. Polskie patriotyczne miasteczko, które przyczynił się do rozbudowy bardzo słynny człowiek o nazwisku Koblański, bo to on dał tym biednym żołnierzom polskim tułaczom pracę, ruszył z drewnem i tak dalej. Tam są kopalnie opali i tak dalej. Ale wracam do Bariloche. Więc my też mieliśmy ziemię. Ja tam byłem i mogę siwą głowę położyć, że mówię prawdę. Jak przyjechałem do Bariloche, to naprawdę szczena mi opadła, bo ja patrzę, Rasthaus, jakbym był w Niemczech. Dokładnie, budynki, niemieckie budownictwo, pelargonie, a oni nawet paru starych takich Niemców widziałem w tych swoich szelkach, takich właśnie monachijskich i tak dalej, bajerisze. No pełne Niemcy. Wszystkie wzory, nawet gotykiem, niektóre sklepy jeszcze opisane i tak dalej. Oni dopiero po latach 60. się otwarli, że tam można było jechać, no i dzięki temu ruszył sport zimowy i tak dalej, Argentyna gdyby wkroczyła. No jest to dzisiaj naprawdę kurort zimowy, z pełnym zapleczem technicznym, można pozazdrościć, no i też tam na zimę sobie zjeżdżają wszyscy poszusować i tak dalej. Ładne, cudowne miasto, równie nad pięknym jeziorem i tak dalej, chociaż mnie osobiście bardziej pasuje troszkę bardziej na północ, rejon Rio Negro, Jujuy, tam gdzie piękne bodegi, winorośla i ośnieżone Andy. To są niesamowite widoki, gdzie są hektary sadów, hektary winorośli. Ciekawostki można wynajmować sobie fajne w bodegach, czyli we winiarniach są małe hoteliki, taka agroturystyka bym powiedział, gdzie masz basenik, sobie leżysz w basenie, winogrona w koło, a tutaj masz ośnieżone Andy. No coś pięknego, coś do przeżycia, jeszcze z żoną, z kobietą, to tam naprawdę miód malina, jak mówią warszawiacy. Ale akurat jeśli chodzi o Kostarykę, to ja słyszałem tutaj bardzo takie inne opinie, ponieważ mamy tutaj dużo obcokrajowców, którzy zaczęli tą swoją światową podróż od właśnie Kostaryki i jednak stwierdzili, że nie. Ale to może nie jest takie obiektywne, ponieważ akurat tych, których znam, no to im się akurat Kostaryka nie podobała i oni wylądowali potem w Panamie, więc to musieli sobie jakoś wytłumaczyć, dlatego być może jeszcze raz obiektywne to za bardzo nie jest, ale właśnie zawsze narzekali na to samo, że w Kostaryka w porównaniu do Panamy, no to ceny. Przede wszystkim tam są ceny wysokie. Dosłownie z ust mi to wyjaśnić, jak mówią prawdę. Połowa taniej jest życie w Panamie, ja się też z uwagi na to przeniosłem. No. Mówmy prawdę, a nie ubierajmy tego w jakieś ble. To jest taka prawda, po prostu ona jest droższa i Amerykanie sobie siedzą, bo oni tego nie odczuwają, natomiast Polak, no niestety tak. Dla mnie na przykład i dla Tikosów, nie, bo to wiesz, że oni tam tak zdrobniale, nie, kochaniutki, malutki, tiutiutki, no i są te Tikosy, wspaniali ludzie, zresztą ja mieszkałem w takiej dziurze, bym powiedział, Ochocial, to jest na półwyspie Osa, Puntaneras, niedaleko miasteczka turystycznego Ubita. Kostaryka, nie można mówić, że się im nie podoba, jest cudowna, naprawdę jest cudowna, urok wodospadów, natury i tak dalej. Może inaczej, ja jako góral z pełną odpowiedzialnością całe życie dostałem w dupę, czyli 4 litery, albo jak panie słuchają, powiem, w miejsce, gdzie plecy kończą szlachetną nazwę, za mój język, za moje słowo, za prawdę. Obłuda, ja nie szukałem towarzystwa Polaków, bo jak dobrze wiesz, Polaków tam jest dużo i większość to są reemigranci, jak nazywałem. Czyli ci po przejściach, tak jak ty, Kanada, Ameryka. I dobrze, dobrze, że uciekli z tego syfu komunistycznego, bo wyjechali z komuna i nagle się okazuje, że jeszcze większe bagno się wbili, a teraz to już szkoda gada, bo jeszcze spedaraszczone i tak dalej przy tym syfie. I znaleźli po prostu jeszcze na emeryturę, żyją nareszcie jak ludzie, mówmy szczerze. I to jest, wiadomo, bo wszędzie jest finans podstawą do życia.
bardzo szybko się przyjaźniłem z Indianami, z tubylcami, bo nie szukałem wśród na siłę Polaków. Dam prosty przykład. Nie, że to koradia. To się potwierdza u wielu ludzi. Jak się tam troszkę człowiek, wiesz, trochę rumu, więcej wypije tego, język się rozplątuje i mówi od serca, no tak, fakt, góral, masz rację. Daję przykład. Wspaniały człowiek Zbyszek, takie przyszło nieszczęście, że prawdopodobnie w knajpie ktoś zrobił zwarcie i w nocy to było wszystko w drewnie, spłynęło nie widziałem różne zgliszcza, a to było tak spalone, że no, kubka popiołu została dopodnie. No to zróbmy jakąś zrzutkę, nie? Po $100-200 kto może i tak dalej, nie? I co się okazało? Co się okazało? Przypuszczasz? Oj. Tak jakoś ciężko było. Nie ruszyło z miejsca. Tam upodobały sobie żółwie skórzaste okres lęgowy. Przypływają samice i składają. I te durne Amerykanie stają na nich, ona zmęczona, wykończona, pełznie powoli do oceanu, to oni stają, zdjęcia, pozy i tak dalej. I to po prostu tikosów tak wkurwia, że po prostu nie wiedzieli. Więc ja jej mówię tak, poznałem taką Anię, nauczycielkę ze szkoły, ja mówię, jak to jak? Zróbmy zrzutkę, kupmy drut kolczasty, paliki wbijemy, ogrodzimy i won. I tak zrobiliśmy. I teraz to o co mi chodzi, widzisz. Na żółwie pieniądze się znalazły dla człowieka, który spłonął, który wszystko stracił. No domu nie, ale życie, pracę. Ciężko było pieniądze. I to ci daje i wszystkim, co mnie słuchają do przemyślenia. I tego nie lubię. I to się powtarza w Europie. Polak Polakowi wilkiem. Jakoś dziwne, że Włosi się trzymają, te diaspory, te Hiszpanie wszyscy. Ja się w Argentynie przyjaźniłem w klubie włoskim. Poznałem przyjaciółkę, zaprosiła mnie, traktowali mnie jak przyjaciela Włosi, a w polskim klubie szkoda gadać. Buenos Aires na przykład jest polski dom, cudownie przed wojną budowany, wielkie boiska. Każdy rzepkę sobie skrobie. Ta zawiść u nas to jest cecha wredna narodowa. Kup sobie szersze auto w Polsce, szersze opony i już ci będą ryć, a skarma, a złodziej, a nakradł. Nie widzą, że po 14-16 godzin zapierdziela, kręgosłup boli, bo żeś tysiące kilometrów musiał gonić prawo, oni tylko widzą efekt. Ale oni wolą leżeć i nie ma. Jak jest dzisiaj, poszukaj człowieka, do trawnika potrzebuje, żeby skosił. Nie ma, wolą leżeć w domu. I to ci każdy szczerze potwierdzi. I ten stan trwa. Dlatego ja wracam, nie szukałem kontaktu, że Polacy, tego nie. Wolałem się zintegrować i poznać od środka, wczuć się w życie, poczuć się masomeno. Masomeno. Połowa latynosa, połowa Polaka. Serce mi bije, jestem patriotą, narodowcem i kocham ojczyznę, ale państwa nienawidzę. Państwa podkreślam, żeby... Ale tutaj, Janusz, rozmawiam ostatnio jeszcze ze znajomym i też on coś właśnie nadmienił na ten temat, ale on to skomentował tak trochę inaczej, ale dokładnie o tym samym mówił. Jest tak, że ja już wyjechałem z Polski też prawie 30 lat temu, ale no nadal czuję się bardzo Polakiem, ale ciągle faktycznie to zawsze wraca i to ty mówisz, to taka zawiść. To jest bolesne, to jest naprawdę bolesne. Jak ktoś się urodził w Polsce, to tego nie widzi, bo to jest na co dzień. Wychował się w tym. Dopiero jak się wyjedzie z Polski, też się tego jeszcze nie widzi. Dopiero potem jak wrócisz do Polski, to wtedy nagle odkrywasz, moment, no, coś takiego było w Polsce. On tłumaczył na zasadzie, wyjedź sobie w Polsce na jakieś lepsze wakacje, na które inni za bardzo nie wyjeżdżają i broń Boże, potem nie możesz o tym mówić innym osobom. To jedynie możesz swoim dzieciom albo rodzicom. Ale już bratu możesz, ale wtedy no, konflikt z bratową będzie, nie? I wtedy lepiej nie mówić nikomu nic, bo jednak to zawiść. No. A zawiść to jest niesamowite. Dlaczego? Dlaczego my jako naród potrafimy się zjednoczyć w razie jakiejś wielkiej tragedii, niebezpieczeństwa i tak dalej? 135 000 jest określonych potomków ludzi wypędzonych w wagonach wydręconych na wschód. Kazachstany, Tadżykistany, Rosja, Syberia. Ja byłem w Bratcu, w Irkucku, we Władywostoku, ja z Polakami rozmawiałem. Ja miałem łzy w oczach jak dziecko, które to pokolenie, już mieszane małżeństwo nawet polsko-rosyjskie, tak? A dziecko mi deklamuje całego pana Tadeusza. To ja miałem wzruszenie łzy w oczach, mówię, kuźwa, ja Polak nie jestem w stanie, każdy Polak umie. Litwo ojczyzno moja i amen, koniec.
a tu dziecko klepie, bo oni słowa, nauka, język, żeby utrzymywać pokolenia. I ci ludzie nie mogą wrócić do ojczyzny, gdzie stracili ich potomkowie wszystko. Janusz, ale wracamy do Ameryki Łacińskiej. Teraz tak, o którym z tych krajów, w których byłeś w Ameryce Łacińskiej, jeszcze chciałbyś opowiedzieć coś ciekawego? O Kolumbii może, o Panamie, może o Brazylii trochę też się tam otarłeś. Gdzie? O Brazylii mam bardzo, bym powiedział, piękne wspomnienia. To pierwsze spotkanie w ogóle z kontynentem, ale mam też bardzo, bym powiedział, złe, dlatego że wszyscy udają, że zjawiska nie ma, a ja po prostu tak napierdzieliłem po góralsku rudowo-blondynowatego ze świńskimi rzęsami Niemca, że go mało nie ubiłem. Ja byłem kiedyś kawał chłopa, to 120 kg żywej masy, nie to, co teraz brak. Bo jak ktoś zobaczy dzieci, dziewczynki 12-letnie, 13-letnie na Copacabanie i nie zobaczysz tam Polaka, Czecha, Ruskiego czy kogoś, Amerykanina, tylko wstrętnych Niemców, pedofilów, które te dzieci biorą za szklankę kaszasy i za talerz ryżu z rybą, to się kurwa w człowieku gotuje po prostu, gotuje się. I tak go nalałem, że mnie Brazylijczycy, na ulicy go prawie, że go utłukłem, to mnie zdjęli niemal z niego, mówili, żebym uciekał, że tam, bo ten drugi Niemiec uciekł po policję i Brazylijczycy mnie po prostu, że tak powiem, tego. Co prawda byłem 2 dni ze wspólnikiem przed wyjazdem do Argentyny, no i żeśmy się ewakuowali. Także nie mam też miłe wspomnienia, ale po prostu mam generalnie nie bardzo. I tutaj jest taki typowy polski patriotyzm wychodzi, bo pierwszą rzeczą, jaką zrobiłem, jak poleciałem do Ameryki Łacińskiej, to znalazłem tego Niemca i prawie mu nakopałem, nie? Więc w każdym z tych krajów człowiek jak żyje po parę lat, no to jakieś ma przygody. Więc każdy robi co może. To jest ta wolność, ta suwerenność. Ja po prostu dla mojej duszy schorowanej tym komunizmem, tym syfilizem znalazłem ukojenie. Takie autentyczne ukojenie. Po co ludzie mówią prawdę? Tam państwo się w nic nie wpierdziela. Nie masz kontroli, nie masz tego zbydlęcenia, że na każdym kroku. Ja pytam ludzi, Polaków, jaki ty jesteś właściciel? Jak ty kupisz działkę, wybudujesz dom, jakaś biurwa ci rządzi, jaki ten dom, co ten dom, mało tego, wszystkich sąsiadów koło zawiadania, że ty tam chcesz wybudować dom taki 1,5-piętrowy, a co to kogo obchodzi? I sąsiad ma prawo ci zablokować budowę. To jakim ty jesteś właścicielem ziemi? Nie ma żadnej poszanowanej prywatności ziemi. Mało tego, posadzisz drzewo, bo nie wiem, czy pamiętacie, posadzisz drzewo, urośnie, no już robi cień, zagraża ci tam, liście lecą, ścinasz, dostajesz karę, bo nie uzgodniłeś tego, nie uprosiłeś, żeby ci biurwa gdzieś tam w urzędzie biurowata dała zgodę na wycięcie drzewa i trzeba jeszcze się wtedy poddać karze, że to ja w miejsce tego posadzę 5 nowych drzew. No jakim ty jesteś właścicielem? No to ludziom w Latynoameryce się to w pale nie mieści. Jak ja ludziom zaczynam opowiadać, na przykład jak trzeba kręcić kurtkami, co to znaczy na czarno, szaro biznes, to on mówi cały czas si, a na końcu mówi nosę. No, on rozumie, tak, a potem mówi nie rozumie. To u was nie można tak normalnie? No nie da się, znowu łapiada od nowa mu tłumacz, że jakbyś chciał żyć, zarobić, to musisz ukręcić na lewo. A żeby być na lewo, to musisz być surowy na lewo. To musisz to ukryć. Musisz zanieść do sklepu, sklep też musi gdzieś ukraść. To za rogiem trzyma samochód. Samochód po co? Stary, zdezolowany, syrenka, prawie że nie jeździ, ale służy jako magazyn. Sprzeda 2 kurtki i przyniesie z auta 2 podłoży, pieniądze wycofa i to dopiero ma. No i oni tego nie rozumieją, bo z tym się nigdy nie zetknęli. Druga rzecz, to jest szokująca w Polsce, bo ja to mogę tak właśnie porównywać, że ludzie nie wierzą przy tym obrazie, jaki mają w ogóle generalnie o tych państwach, jakie tam jest tanie życie. Jak ja ludziom tłumaczę, no kupujesz sobie za koszulę, co boli, jakiś t-shirt, koszulę, to masz 5 na lato sztuk, po $5 powiedzmy, 3 pary shortów, 2 pary klapów i masz koniec, jesteś ubrany na cały rok. Ja zawsze miałem zmartwienie, to zawsze tak chłopaku zamartwiałem się i mówię, kurczę, a coś taki góral posmutniał, bo się zastanawiam, po ile będzie węgiel na zimę. No i zawsze wybuchali śmiech. Natomiast wracając do tematu, które z tych krajów, tych różnych przygód, no przeróżne miałem takie zdarzenia. No na przykład jak znalazłem fajną ziemię, bo chciałem kupić, to kurczę, na przeszkodzie stanęły mi 2 małe rzeczki.
małe rzeczki w okresie suchym. Jak przychodziło opady, to oni byli odcięci świata cudownie, na szczycie, w Kostaryce. Coś cudownego, chyba z 8 domów tylko było, bardzo tanio mi tam chcieli odstąpić. Zakochany urok, bo to siedzisz na pięknym szczycie, naprawdę dżungla trochę niżej, drzewa, więc taka była olbrzymia polana i naprawdę połowa widoku to ocean. No coś pięknego. Cudowne wodospady i Kostaryka jest cudowna, nikt nie opowiada bzdur. Jest po prostu, mówmy twardo, droga w porównaniu z pozostałymi krajami. Bo i w Kolumbii jest taniej, i w Ekwadorze i tak dalej. Z Ekwadoru powiem ciekawostkę. Wylądowałem w mieście Manta. Przepiękne miasto, olbrzymie miasto, a jednocześnie urok kurortu nadmorskiego. Bardzo mądrze zbudowany, super. Spodobała mi się, dobra, szukam ziemi, więc jeździłem, byłem uparty, żeby sobie znaleźć na klipie, na lomie gdzieś nad brzegiem i tak dalej, potem mi to z głowy wybito. I na przykład okazało się, że upodobali sobie miasteczko, tylko nie powiem tam nazwy, Amerykanie, tam Kalifornia głównie i tam którąś niedzielę w państwie, w miasteczku, gdzie co 100 metrów jest kaplica, kościół katolicki, oni sobie zrobili paradę pedalską, czyli gejów, gender i tak dalej, kolorowo. Więc te Indianki z kijami, z mopami, im tam łomot, plus policja, plus chłopy, no i wielki rwetes i tak dalej. Ponieważ oni mieszkali wszyscy w większości, tak jak to u was nazywają ludzie turystycznie, czyli 3 miesiące, pół roku wyjeżdża, znowu wraca, więc postawił to albo tu i wynocha, więc połowa się wyniosła. Nie będziecie tutaj nam wprowadzać pedalski mód. Zaostrzyli przepisy bardzo. No i też taka ciekawostka. Dzięki, że tak powiem, tym pedałom zrezygnowałem. Mówię, nie będę się kopał z koniem, wróciłem i tak dalej. Natomiast znalazłem przecudowną Kartagenę i Kolumbię i mówię, jednak chyba z Panamy się wyniosę. No każde państwo ma różne uroki i różne ciekawostki. No na przykład Kostaryka. W pasie nadbrzeżnym państwo chroni ziemię w ten sposób, że możesz kupić, ale musisz wziąć wspólnika. Musisz ziemię kupić z tubylcem, z tikosem. On musi mieć 51%, a ty 49%. Oczywiście, że Polak myśli, Polak wymyśli. No, tam to później jest do obejścia. Oczywiście musisz dobrać sobie przyjaciela, nie przygodnego, tylko takich, żeby cię nie oszukał, nie wykorzystał tematu. Jest to do obejścia, ale w pierwotnej fazie, mówię o pierwszym pasie, przy nadbrzeżu, to nie da się obcokrajowcowi nawet z prawem pobytu kupić. Nie ma takiej możliwości. To jest akurat taki znany fakt i to jest nie tylko Kostaryka, Meksyk też, no to trzeba kombinować, że tutaj, nie wiem, na firmę to można otworzyć i wtedy się podpiąć pod firmę, ale też nie można być takim tylko jedynym właścicielem tej firmy, ktoś musi być lokalny. Tutaj akurat w Panamie to z tym nie ma żadnego problemu. Mi się wydaje, że w Kolumbii też nie ma żadnego problemu akurat, ale niektóre kraje, jak na przykład ktoś bardzo lubi plażę i chciałby tam przy plaży coś sobie od razu kupić w tym pierwszym rzędzie, no to niestety nie może. Ale tutaj mam akurat, Janusz, takie pytanie, ponieważ masz prawie 30 lat doświadczenia z Ameryką Łacińską, to dużo więcej niż my. I tak mniej więcej właściwie już znasz bardzo dużo krajów, bo to, że zaszyłeś się w jednym, mieszkałeś wiesz, od groma lat akurat tylko w jednym i nie wiesz. Nie, przemieszczałeś się po bardzo wielu. I jak byś na przykład poradził komuś, kto niekoniecznie chce mieszkać w dużym mieście typu Kartagena, ale chciał mieć takie w miarę spokojne życie, może nie takie na jakimś bardzo wysokim budżecie, no to jaki byś polecił kraj i jakie miejsce? O Boże, ja wszystkim mówię generalnie, uciekaj do Latynoameryki. Masz spokój, bezpieczeństwo, pełny luz, nareszcie poczujesz, co to jest suwerenność osobista, co to jest wolność osobista, prawda? Mhm. A z krajów, no wiesz co, faktem jest, że Panama, no jest to piękny kraj do życia. Kostaryka też jest cudowna, tylko nie na każdą kieszeń. Kraje te wszystkie są, jak wiesz, podobne do siebie. No klimatycznie mniej więcej i tak dalej, tam nie ma dużych różnic. Wiadomo, że w mniejszych właśnie miastach jest tańsze życie i tańsze ceny. Mieszkać polecałbym każdym. No na przykład jest zła opinia, że narkotyki, co nieprawda. W Kolumbii można spokojnie żyć,
poznałem Polaków, Santa Marta, tam bliżej Wenezueli mieszkają. Nie umiem tak odpowiedzieć, trudno byłoby mi wskazać. Ja uważam, że mają ludzie teraz dostęp do internetu, mogą poczytać, mogą się dowiedzieć i mogą pojechać. Nie jest ciężko, można dobrać, wcale to nie jest drożyzna, można polecieć. Ale Janusz, to może inaczej się ciebie zapytam, bo faktycznie masz rację, w Ameryce Łacińskiej jest bardzo dużo krajów, w których spokojnie, bez żadnego problemu można mieszkać, ale może inaczej. Które kraje na przykład w Ameryce Łacińskiej byś się starał unikać? Które na przykład do życia nie za bardzo jednak nie nadają się. Jakbyś musiał wybrać kilka krajów, to które? Na pewno na pierwszym miejscu wszystkie kraje tak zwane czerwone, socjalizmem przesiągnięte. Nikaragua, Wenezuela, wielkim łukiem omijać, no bo tam się Che Guevara w mózgach zakorzenił, no i oni mają kuku na muniu. Może wśród narodów też nie wszyscy, przecież myśmy też pod butem komunistycznym żyli i jakby ktoś powiedział, że jestem komunista, to by zaraz papę z liścia wygarnął i tyle. Ale po prostu to nie ma czego szukać. No zresztą Wenezuela to jest w tej chwili tragedia. To jest tragedia, tak niebezpieczny kraj, że ja nie zdążyłem, bo mnie ostrzegała, nie bądź góral, nie udawaj odważnego, bo chciałem na Margaritę polecieć, prawda? I tym bardziej mówię, będę w Santa Marta, to już mam Wenezuelę pod mankietem, to mi powiedzieli, Janusz, proszę cię, nie jedź, bo bój ci, no. Choćbyś te złote zegarki pozdejmował łańcuchy, to cię mogą zabić po prostu. Bo, no Meksyk nie jest też ciekawy już na obecne czasy. To jest też, wszędzie jest dziwnie, bo trzeba sobie powiedzieć jedno. Ja zrobiłem takie głupstwo z tego czasu, przyleciałem do Argentyny, zachłysnąłem się wolnością, wszystkim, nagle patrzę, można wejść do sklepu, kupić sobie pistolet, można sobie kupić karabin szybkostrzelny. Nie ma problemu. Wszyscy mi mówią, po co ta broń? No i weź mi wytłumacz, no bo mogę sobie nareszcie kupić, mogę sobie postrzelać, mogę mieć. To ja po 2 miesiącach, bodajże po 3, prosiłem prawie tego człowieka w tym sklepie, żeby odkupił. Oczywiście straciłem ponad $50 chyba, że się ulitował i odkupił to Baretta Dymien. Ja nie chodzę po slumsach, ja nie chodzę po jakichś obrzeżach po tego i to w każdym państwie. W Polsce też nie pójdziesz do jakichś zaułków ulicznych, jakiejś takiej dzielnicy, każde miasto ma takie, bo też dostaniesz w łeb, też cię okradną, też cię ograbią. To po co się tam zagłębiać? No. Janusz, i w tej chwili jesteś w Polsce, to kiedy wróciłeś do Polski? Ile lat temu? Ja niestety tak się złożyło z uwagi na zdrowie, że wylądowałem w Polsce 2 lata temu, no i niestety jestem zacumowany. 2 lata już jesteś w Polsce, ale to planujesz jeszcze wrócić do Ameryki Łacińskiej, czy już na dobre zostać w Polsce? Ja nie planuję, ja pragnę, ja tęsknię. Ja myślami, duszą jestem u siebie, jak mówię, u siebie. To nawet ludzie mówią, jak u siebie? Ja mówię, no tam, u siebie. Ja słucham na okrągło bachatę, kumbię, salsę. Ja oglądam reportaże sobie. Właśnie tak trafiłem na twój wspaniały program, który naprawdę jest strzał w 11, a nie w 10. Oby ci się wiodło jak najdłużej. Kapitalna sprawa, ludzie mówią prawdę, bo ja z ciekawości wszedłem, mówię, ciekawym, czy mówią prawdę, czy konfabulują, bajerują, przynajmniej w tych krajach, gdzie byłem. Ale Janusz, w tym momencie, jak jesteś w Polsce, to w sumie masz taki sentyment do Ameryki Łacińskiej. Czego ci najbardziej brak w Polsce? To, co lubiłeś w Ameryce Łacińskiej, a czego nie masz w Polsce? Tego luzu. Ludzie są szczerzy, no obrazek z katedry w Mar del Plata. Przychodzi dziewczyna, ja siedzę, mówię szczerze, siedzę, bo idę zmęczony, gorąco, wstąpię sobie, ja zawsze miałem na trasie, mieszkałem na Santiago del Estero swego czasu, więc upał, wejdę do katedry, ochłonę, naturalne, nie w klimie czymś. I taki obrazek, dziewczyna przychodzi, klęczy pod figurą Najświętszej Marii, nie zwracam na nią na razie uwagi, nagle słyszę szloch. Patrzę, a ta dziewczyna płacze autentycznie. Tą figurę po stopie głaska, klęczy, mówi do niej, modli się. Z jakiejś swojej tragedii, może ją mąż rzucił, narzeczony, nie wiem, może to jest coś, ja mam teraz ciary, to jest coś, czego w Polsce nie wiem, no nie uraczysz. Przychodzi młodzież, taka młodzież sobie grupa z gitarami, zaczyna tam pomodlić się, zaczynają grać jakąś pieśń kościelną. Tam tyle tego autentyzmu w tej Latynoameryce jest i chyba potwierdzisz. Owszem, bo jeżeli ktoś być może, ja nie mieszkałem i nie chciałbym mieszkać na przykład w City, czyli w Panama City czy coś, bo to już jest, to jest miszmasz, to nie ma uroku. Tam trudno chyba odczuć, że jesteś
w Latynoameryce. To trzeba być tam gdzieś, tak jak my, San Carlos, Coronado, nie? Z daleka lepiej widać wiele rzeczy, ale też jak się przyjedzie, to jest zderzenie z rzeczywistością. I brakuje mi tej właśnie wolności, tej suwerenności, tej, nie wiem, nie umiem tego, tej wolności duszy, że to ty decydujesz o sobie, a nie gdzieś w jakimś urzędzie jakaś biurma. Ja wiem, że to może brzmi trochę sielankowo, ale nie umiem tego tak przekazać po prostu. No nikt, wszyscy potwierdzacie, nikt się nikogo nie czepia. Nikt nie urządza polowań na ludzi, jakichś radarów, chłopców radarowców w krzakach leży, suszarka i poluje na ciebie, namierza cię. No przecież tego nigdy nie spotkałem. No. Ja akurat tutaj, Janusz, słyszałem coś bardzo podobnego, ktoś to tak fajnie skomentował, mówi, jak już mieszkasz w Ameryce Łacińskiej, to nawet nie zdążysz zauważyć, jak łatwo się do tego przyzwyczajasz i dopiero to widzisz, jak wrócisz, nie nawet do Polski, bo Polska to jest tak jak każdy kraj inny w Europie, restrykcje masz takie. I on mówi, a tutaj już odwykłem od tego, tutaj mam jednak taką wolność i tak jak wracam tutaj, to takie... A teraz mogę dopiero sobie oddychać. No. Stąd też my to mamy, wiesz, akurat po Kanadzie, która jest bardzo zbliżona do tego, co Europa, jeszcze chyba nawet gorzej. Stany może mają trochę lepiej, ale te kraje zachodnie, to jednak nie ma takiego poczucia takiej swobody, czegoś takiego, że można na luzie, wiesz co, przejść przez ten dzień. I tak jak ty tutaj mieszkałeś w San Carlos, i my na przykład, to ja widzę, wytłumaczę, San Carlos jest to, ja to z okna tutaj widzę, jest to tak blisko nas i jest tak, że dzisiaj rano wstajemy i patrzymy tak jak każdego dnia słoneczko na dworze. Oprócz tego ten ocean, Pacyfik tutaj i tak myślisz sobie, wiesz co, to klimat jest doskonały, tego już nie szukamy. No to teraz jaki może być problem, że może mieszkasz w kraju, gdzie, nie wiem, no przyjdą po ciebie w nocy, napadną ciebie, no ale tutaj nie ma. Od 9 lat nie napadnięto nikogo, nie słyszałem o czymś takim tutaj w naszej community, to jak zamieszkasz dobrze, to masz ten taki pakiet cały i masz tą taką swobodę, taką wolność, taki powiew i wiesz co, fajnie jest wrócić do Polski, naprawdę jest fajnie. Ludzie mówią po polsku, fajnie jest zobaczyć, jak Polska się zmieniła, ale wiesz co, po jakimś tygodniu, 2 już chce się wrócić tutaj do domu, do siebie. No, jesteśmy tacy trochę wyobcowani. Tak, ale dziękuję ci właśnie za słowa prawdy, bo taka jest prawda. Tęsknisz, Polska się zmieniła, jest piękna, jest cudowna, ja tego nigdy nie zaprzeczę. My jako państwo, jako kraj jest cudowne, tylko życie tutaj to jest, jeżeli zakosztujesz tej swobody, to po prostu masz serce złamane, no nie da się, po prostu tutaj cierpisz, naprawdę cierpisz. Za długo byłem u siebie, czyli tam, gdzie ty teraz jesteś i tęsknię, tak jak ci powiedziałem, że nic nie planuję, ja tęsknię i choćbym miał na miesiąc wrócić i umrzeć, to będę umierał spokojnie. Spokojnie, to jest, ja wiem, że ktoś powie, że jestem świrnięty, dobrze jestem, trudno, ale po prostu cała ta Europa zgnita, ten syfilis, ta cała obłuda i to przecież na każdym kroku masz same nakazy. Powiedz w Polsce, to co zobaczysz w parku? Tylko tabliczki, szanuj zieleń i deptanie karane, wszystko karane, a tam wszędzie możesz się rozbić, rozłożyć. Janusz, ale czy to będzie w porządku, że na przykład dam osobom na miarę jakieś na ciebie, ponieważ szczerze mówiąc, to jesteś chyba jedyną osobą, która ma aż prawie 30 lat doświadczenia i to nie w jednym miejscu w Ameryce Łacińskiej, ale wszędzie. Stąd też akurat fajnie by było, jakby ktoś miał jeszcze jakieś dodatkowe pytania. Wiesz, no to ja bym, jakby to było ok, wiesz, wrzucił może jakiś numer telefonu, jakiś kontakt na ciebie, ok? Bardzo proszę, jeżeli was nie zagadałem, nie znudziłem, a komuś się wydaje, że oczywiście te wiadomości, jakie mam z poszczególnych krajów, to podzielę się z nimi. Może ktoś chce wyjechać, zapyta jakieś szczegóły. Chętnie udzielę odpowiedzi, oszczędzajcie Marka, bo przecież on pracuje, ja mam dużo czasu, więc chętnie mogę odpowiedzieć. Jeśli ktoś chce, zapraszam dzwonić, podaj mój numer, mój mail, na WhatsAppa proszę dzwonić, jestem do dyspozycji.
Świetnie. Dobrze, no to dziękujemy w takim razie, Janusz, za trochę czasu i mam nadzieję, że akurat no, to marzenie spełnić się i być może tutaj wrócisz akurat do Ameryki Łacińskiej już wkrótce, także podreperuj sobie tam zdrowie i tutaj czekamy na ciebie. No trzymaj się, Janusz. Daj Bóg, aby twoje szczere życzenia, bo wiem, że szczere się spełniły, a ja o tym po prostu marzę. Marzę, pozdrawiam wszystkim, hasta luego, czy już buenas noches, w sumie, bo w Polsce godzina już jest prawie 9, także pozdrawiam wszystkich i polecam ten program, naprawdę, ja też wszystkich znajomych, oglądajcie Prawdę o Latynoameryce. Kurwa, macie emocje oryginalne na ulicy w Cartagenie. Kocham Kolumbię. Kolumbia número 1 para mundial. Sí, no, vieja bruja Europa. No me gusta esta puta. Oye, vamos para la torre del reloj. Oye, nosotros la botamos de jonrón. Falta la segunda guitarra. Oye, ya tú sabes, tomamos cerveza y fumamos la farra. Oye, tú tocas la palma. Ya tú sabes que lo hacemos y esto no descansa. Oye, que esto es de corazón. Estamos en Cartagena directo con el patrón. Que lo hacemos con Pahueta, con un Trotsky. Estamos con Robin Lewandowski. El que vino con vos después de Polonia.